Chciałam się z Wami podzielić taką historią, która jest trudna. Jest troszkę ten człowiek, o którym będę mówić, takim antybohaterem. Jest to kolejny odcinek serii dla mężczyzn. Tylko dla mężczyzn, ale kobiety też mogą to oglądać oczywiście. Chciałabym tutaj powiedzieć właśnie o Amonie. Jest to jeden z synów Dawida. Dawid miał wiele dzieci ze względu na ilość kobiet, które miał. W tamtej kulturze było to dosyć akceptowalne, że miało się więcej kobiet i że miało się różnych synów z różnych matek, którzy mieli też siostry i oni się razem tam lubili bardziej. Nie akceptuję tego, ale jest coś takiego w tekście. Jest to związane mocno też z kulturą, więc przytoczę ten fragment. Jednym z synów właśnie był Absalom, drugim z synów był Amon. Byli to synowie po różnych matkach. I Tamar była siostrą Absaloma, czyli oni mieli wspólną mamę. Przeczytam taki tekst, żeby zapoznać nas z tą historią. Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę Tamar. Zakochał się w niej Amon, inny syn Dawida. Amon tak to przeżywał, że rozchorował się z jej powodu. Była ona niezamężna. Amon zaś uznał za zbyt piękne to, że mógłby ją zdobyć. Miał jednak przyjaciela. Był nim Jonadab, syn Szemajasza, brata Dawida. Jonadab był człowiekiem niezwykle przebiegłym. Zapytał on Amona: dlaczego ty, królewiczu, tak marniejesz z dnia na dzień? Powiedz, co cię trapi. I Amon mu wyznał: zakochałem się w Tamar, siostrze mojego brata Absaloma. Wtedy Jonadab doradził: połóż się do łóżka, udawaj chorego. Gdy odwiedzi cię ojciec, powiedz: czy mógłbyś proszę przysłać tu moją siostrę Tamar? Bardzo chciałbym, by mnie czymś nakarmiła. Niechby przygotowała tu u mnie posiłek, tak bym mógł na to patrzeć, a potem posiliłbym się z jej ręki. Amon położył się więc, udawał chorego. Gdy król przyszedł go odwiedzić, Amon poprosił: czy mogłaby tu przyjść moja siostra Tamar i przyrządzić na moich oczach 2 placuszki? Chętnie zjadłbym je potem z jej ręki. Król posłał więc do Tamar, do jej domu, wiadomość: idź proszę do domu twego brata Amona, przyrządź mu coś do jedzenia. Tamar przyszła, Amon zaś leżał. Ugniotła więc na jego oczach ciasto, usmażyła placuszki, następnie zdjęła je przed nim z patelni, a on odmówił jedzenia. Niech wszyscy stąd wyjdą, rozkazał, a kiedy wszyscy wyszli, Amon poprosił Tamar: przynieś mi posiłek do sypialni, chciałbym spożyć go z twojej ręki. Tamar wzięła placuszki, przyniosła swemu bratu do sypialni, a gdy podeszła, aby go nakarmić, on chwycił ją i zaczął nakłaniać: połóż się ze mną, oddaj mi się, moja siostro, ale ona broniła się: nie, mój bracie, nie hańb mnie. Tak się nie robi w Izraelu, nie popełniaj tej niegodziwości. Co do mnie, dokąd miałabym pójść, tak zhańbiona? A co do ciebie, stałbyś się wyrzutkiem w Izraelu. Porozmawiaj raczej z królem, nie odmówi mnie tobie. On jednak jej nie posłuchał, wziął ją siłą i zgwałcił. Zaraz potem jednak Amon poczuł do niej ogromną nienawiść, większą niż wcześniejsze pożądanie, którym tak do niej pałał. Wstawaj, wynoś się stąd, rozkazał. Wtedy ona powiedziała do niego: po tym, co mi zrobiłeś, chcesz dopuścić się jeszcze gorszej podłości? Lecz on jej i tym razem nie posłuchał. Wezwał służącego, polecił: wypędź tę tutaj ode mnie, zarygluj za nią drzwi. Tamar była ubrana w suknię z rękawami, tak bowiem ubierały się córki królewskie na wydaniu. Gdy więc służący wyprowadził ją na zewnątrz, zaryglował za nią drzwi, Tamar posypała sobie głowę popiołem, rozdarła swoją suknię z rękawami, położyła rękę na głowie i poszła, idąc szlochała. Wtedy Absalom, jej brat, zapytał: czy był z tobą Amon, twój brat? Uspokój się więc, moja siostro, to twój brat, nie przejmuj się zbytnio tą sprawą. I Tamar zrozpaczona zamieszkała w domu swojego brata. Jest to bardzo trudna historia, ale pokazuje troszkę to, z czym często zmaga się wiele osób w naszym społeczeństwie, że mylimy po prostu pożądanie z miłością. Co ciekawe, Amon nie wierzył w to, że mógłby ją zdobyć. Było to dla niego punktem wyjścia, więc posunął się do konspiracji i do podstępu. Sama Tamar powiedziała, że ojciec by nie odmówił jej bratu, jeżeli by tylko zrobił to legalną drogą. Amon jest takim przykładem mężczyzny, który nie potrafi zawalczyć, nie potrafi zrobić we właściwy sposób różnych rzeczy, tylko posuwa się do podstępu, który jest bardzo, bardzo obrzydliwy, przynajmniej dla mnie. Nadużył swojej siły i przemocą zdobył to, czego pragnął.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że on traktował kobiety jako przedmioty. To jest antyprzykład, to jest antybohater, ale ten film ma na celu przestrzec przed takim ufaniem zewnętrznemu, takiemu zupełnie powierzchownemu patrzeniu, ufaniu takim prymitywnym pożądliwościom i pragnieniom, bo to może nas doprowadzić do naprawdę dużego upadku. I tutaj jest to bardzo tak w okrutny sposób pokazane, ale Biblia nie przebiera w środkach. Biblia pokazuje często takie naprawdę drastyczne przykłady, co się dzieje z człowiekiem, który pozwoli pożądliwości funkcjonować w swoim życiu. Jakie to konsekwencje przyniosło do jego życia? Po pierwsze, stracił miłość, która mu się wydawała, że było miłością. Przerodziło się to w nienawiść, czyli z takiego obiektu westchnień znienawidził tą kobietę, dlatego że od początku budował tą relację na zupełnie złym fundamencie. Ja uważam, że nieuporządkowana w głowie seksualność może prowadzić do naprawdę bardzo dużych nadużyć. I to, że jeszcze kogoś nie masz, jest świetnym czasem, żeby uporządkować sobie seksualność, pożądanie pożądliwości w swojej głowie. Dlatego, że kiedy jesteś z kimś, pożądliwość się nie kończy, tylko się zaczyna tak naprawdę. I wtedy są realne pokusy, realne jakieś myśli, które jeżeli się z nimi nie zmierzymy to mogą zniszczyć związek i mogą doprowadzić do nienawiści, do jakichś zaburzeń w relacjach, nawet do właśnie wykorzystywania. I widzę, że takie przedmiotowe myślenie w kontekście właśnie kobiet jest niebezpieczne, bo prowadzi do zranienia obu stron, prowadzi do nienawiści, do ogromnego wstydu, złamanych serc. Jestem przekonana o tym, że nie tak to ma wyglądać. Pożądliwość zawsze przynosi takie spustoszenie. Nieważne, czy kogoś mamy, czy nie, przez nasze oczy możemy patrzeć w taki czysty sposób, a możemy też brudzić naszym spojrzeniem, patrzeć w taki zupełnie zewnętrzny sposób. Tak jak dla mnie siłą nie jest masa mięśniowa, tylko siłą jest samoopanowanie, tak też dla mnie atrakcyjnym nie jest to, że ktoś z zewnątrz dobrze wygląda, ale że też zadbał o swoje wnętrze. I myślę, że ten film jest takim preludium do tego, żeby zacząć zwracać uwagę na to, co jest wewnętrzne, na to, co ma naprawdę wartość, bo nasze emocje, nasze oczy, nasze ciało nas zwodzi i nie możemy mu ufać. Niestety tak jest, że seksualność jest takim obszarem, który jeżeli go rozbudzamy i karmimy niewłaściwymi rzeczami, to ona powoduje bardzo mocne takie związania, które prowadzą do takich przewlekłych, niewłaściwych schematów, nawyków, już nie mówiąc o pornografii czy jakichś takich rzeczach, bo jestem zupełnym przeciwnikiem tego, żeby karmić się właśnie tego typu rzeczami, które wypaczają nam w ogóle obraz związku, obraz mężczyzny, obraz kobiety, rzeczywistości i dają chwilowe jakby pobudzenie, ale nie dają takiego spełnienia i powodują taką pustkę. I koniec tej historii jest bardzo smutny, dlatego że Amon znienawidził Tamar. On po prostu zapałał do niej nienawiścią. Tak niestety się dzieje, kiedy my zaczynamy budować relacje tak naprawdę na grzechu. Ten film ma na celu takie oczyszczenie atmosfery, bo mam wrażenie, że o tym się nie mówi, a pożądliwość jest naprawdę czymś, co może zniszczyć całe nasze życie. Jeżeli ten obszar jest nieuporządkowany, to on rzutuje na wiele innych aspektów życia, na wiele innych sfer. To jest coś, z czym chcę Was zostawić, żebyśmy nie posuwali się do drastycznych kroków, do konspiracji, do fortelów, ale odwagi mężczyźni. Nie bójcie się robić rzeczy, które dążą do budowania relacji.